Witam wszystkich serdecznie. Temat już kiedyś był omawiany u mnie na kanale, ale ze względu na to, że co jakiś czas pojawiają się w mojej skrzynce pytania odnośnie tego, w jaki sposób zamontować te wałki na głowicy, chciałbym temat poruszyć jeszcze raz. W miarę krótko pokazać metodę, w jaki sposób bez specjalistycznych narzędzi można zamontować te wałki w silnikach V6 od Audi. Składałem już wiele tych głowic i silniki, do których były montowane te głowice, były hamowane, trzymały moc nominalną, także wszystko jest z nimi w porządku i bez problemu mogę polecić Wam tą metodę. Dobra, zaczynamy montaż. Głowica jest zdemontowana, nie ma tutaj ani popychacz hydraulicznych, ani koników. Wałki zdjęte, ramka przygotowana, także mam tutaj blokadę do wałka rozrządu. I na tym etapie jeszcze nie montuję tutaj żadnych popychaczy, żeby dobrze ustawić wałki, bo w tych głowicach jest tak, że po prostu one prężą i przeszkadza to w prawidłowym ustawieniu tych wałków. A dopiero jak je prawidłowo ustawię i zamontuję na ramce, to wtedy to wszystko razem ściągam, montuję popychacze hydrauliczne wraz z konikami i wtedy wszystko ładnie zakładam, ale najważniejsze, żeby wałki między sobą były prawidłowo zazębione. To samo zrobię z ramką, bo już jak zamontuję wałki do ramki, to już nie będę tego ściągał. Dobra, zaczynamy od montażu wałka pierwszego, czyli wałka ssącego. Tego akurat w przypadku tej głowicy jest to ssący. Wałek, w który będzie wchodziła blokada. I umieszczamy go sobie w prawidłowym miejscu. Sprawdzamy, czy mniej więcej śruby na głowicę tutaj mają to wycięcie na wałku, żeby prawidłowo weszły, bo na wałku są dwa nacięcia. Jedno jest do takiego okienka rewizyjnego, to ważne, żeby przypadkiem na tym okienku nie ustawić. No i ustawiamy na blokadę, wkładamy blokadę. Pierwszy wałek jest prawidłowo ustawiony. I teraz jedna z najważniejszych i najtrudniejszych tutaj na tym etapie rzeczy to jest zazębienie drugiego wałka prawidłowo względem tego pierwszego. I tutaj oczywiście tak wstępnie też patrzymy na te wycięcia na wałku i sobie tak ustawiamy, żeby to mniej więcej było dobrze, ale oczywiście to nie jest główna metoda. Najważniejsze jest, żeby tutaj to wycięcie, które jest na wałku, schodziło się idealnie z płaszczyzną głowicy. I tutaj widać, że niestety tak nie jest, więc muszę przestawić wałek. Myślę, że około jeden ząbek. O, teraz muszę go odkleić. Dobra. Przestawiam o jeden ząbek i zobaczymy, czy się będzie schodził. I teraz widać, jak ładnie schodzi się tutaj to wycięcie z płaszczyzną głowicy. I teraz ten wałek jest już prawidłowo ustawiony względem tego pierwszego. I no mówię, najważniejsze, żeby one były prawidłowo ustawione. Teraz zakładam ramkę. O, dobra, jest ustawiona. I teraz używam dwóch zużytych śrub od głowicy, żeby złapać sobie te dwa wałki do ramki. I dzięki temu będę mógł sobie już to zdjąć, będę wiedział, że wałki są prawidłowo zazębione i będę mógł sobie na spokojnie po prostu zamontować popychacze hydrauliczne wraz z tymi potocznie zwanymi konikami. Proces nie jest jakiś strasznie trudny, ale jest niezwykle istotny do prawidłowej pracy silnika. Tutaj jakakolwiek pomyłka będzie kosztowała nas niestety kolizję w silniku. Także jest to bardzo istotne, żeby to złożyć dobrze. Dobra. To mamy już skończone. Mamy raz,
2, 3, 4. Dobra. Wałki są prawidłowo zazębione między sobą i ustawione prawidłowo na blokadzie. I teraz bez problemu mogę sobie je ściągnąć z głowicy wraz z ramką. Troszeczkę się przykleiły na tym oleju montażowym. No i można powiedzieć, że ten element najtrudniejszy mam już gotowy. I teraz pozostało tylko zamontować popychacze i będziemy montowali wszystko już na gotowo. Mamy założone już popychacze, wszystko jest mniej więcej przygotowane, kołki pozycjonujące na miejscach, tutaj śruby do montażu wtrysków na miejscach, mam przygotowane śrubki wszystkie do przykręcenia i teraz trzeba nałożyć tak zwaną płynną uszczelkę tutaj w ten rowek na ramce i możemy zaczynać. Spróbujemy to położyć. O, już coś uderzyłem. Dobra, spróbujemy sobie to położyć. O, tak. I będziemy kombinowali, żeby to trafiło na miejsce. Bardzo istotna jest tutaj kolejność przykręcania tych śrubek. Ja zawsze posiłkuję się schematem, bo wolę zerknąć, nie pamiętam wszystkiego. I przykręcamy 9 Nm każdą z tych śrubek. Ja sobie wstępnie przyłapię te śrubki bez używania jakiejś nadmiernej siły. I kontynuujemy zgodnie ze schematem. 9 Nm wszystkie śrubki. I w sumie mamy gotowe. Ściągamy te trytki, które trzymają wałki, ściągamy te śruby i głowica jest gotowa. Wałki są prawidłowo zamontowane. Możemy jeszcze na sam koniec sobie sprawdzić, wkładając blokadę w pozycję i sprawdzić, czy ten wałek prawidłowo tutaj licuje się to wcięcie z wcięciem na głowicy. No i dobra, mamy koniec. Żeby nie było, że jestem gołosłowny, ustawiłem wałki prawidłowo do pozycji blokowania, czyli takiej, w jakiej będzie się to montowało i składało z rozrządem. Blokada jest tutaj ustawiona, włożona i tutaj widzimy ewidentnie, że ten wałek wydechowy także schodzi się, licuje z powierzchnią płaską głowicy, czyli jest idealnie w poziomie. I tak ja ustawiam te wałki, tak ustawiałem zawsze i silniki chodzą, także w sumie wydaje mi się to najprostsza metoda montażu tych wałków. Jeżeli macie jakieś uwagi lub uważacie, że można zrobić coś lepiej albo coś było nie tak, umieśćcie w komentarzu i myślę, że ten film będzie bardzo dobrą taką jakby pomocą dla tych, którzy chcą po prostu samodzielnie zamontować sobie te wałki do głowicy. Dzięki, trzymajcie się, hej!